Jarek Kowalski, Aluprof, koordynator do spraw obiektów na rynek wrocławski. Kiedyś tutaj lubiłem sobie przychodzić właśnie na wyspę, zresztą mieszkałem całkiem niedaleko w Akademiku na Górnickiego. Później jako młody razem z żoną, młody małżonek mieszkaliśmy na Sienkiewicza, to właśnie tutaj piechotą, po prostu to było 5 minut i to była ta część, że lubiliśmy po prostu tutaj spacerować. Później pojawiło się dziecko, lubiliśmy tutaj na Wyspę Bielarską przychodzić. Teraz może trochę rzadziej, ale nie wiem, jest po prostu wyjazd rodzinny do jakiejś restauracji i właśnie ta część, to jest ta część wrocławska, bo można powiedzieć od ulicy, od tej linii tramwajowej w jedną stronę mamy katedrę, mamy część turystyczną, gdzie jest jednak więcej turystów, no może nie w tym roku, ale druga część to jest część stricte wrocławska, że tutaj po prostu przychodzą czy młodzi ludzie po prostu się wychilloutować wzdłuż Odry, czy ludzie z rodzinami na wyspę obok, wszyscy po prostu chodzą, pyszne jedzenie, pyszna, wspaniała atmosfera, także to jest właśnie to miejsce, to jest centrum takiego właśnie wypoczynku dla Wrocławia, także dla mnie, no, ja jestem wrocławianinem. Jestem świadom, jakie były oczekiwania wobec tego budynku, także środowisk, można powiedzieć, alternatywnych, tej młodzieży, która, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, lubi się wychilloutować na tej wyspie. I znam też projekty, które jakby, można powiedzieć, nie zostały zrealizowane z innych pracowni i choćby były świetne te projekty, to miały jedną taką wadę, której ten projekt nie ma. Tam była po prostu goła ściana, a goła ściana, choćby z najpiękniejszym muralem, jest jednak takim żywym dowodem na to, że coś w architekturze nie pykło. Ten budynek na początku może się wydawać delikatnie nudny nawet, że jest po prostu, że mamy coś po prostu w jednej bryle, ale on przetrwa lata. To jest tak, że gusty się zmienią, a on się nie zestarzeje. To połączenie starego z nowym przez rytm okien, przez zastosowanie podobnych materiałów, w tym właśnie tego materiału aluminiowego na oknach, który jest zarówno w części nowej, jak i w części starej, to spowoduje, że ten budynek będzie się ładnie starzał i on zostanie. On się nie zestarzeje, jeśli chodzi o zarówno funkcję, on nie zestarzeje się, jeśli chodzi o wymiar estetyczny, także to zostanie. To połączenie tutaj tego starego z nowym jest naprawdę na wysokim poziomie, także no, dzięki też Aluprofowi. Tym elementem spajającym no, jest nie tylko tynk, nie tylko struktura, nie tylko rytm tych okien, ale także tym elementem spajającym jest aluminium, które zostało wykorzystywane także do wykonania okien w części starej, jak i nowej. I później jest płynne przejście na coraz większe moduły szklane, aż do pełnego otwarcia od strony właśnie tej wyspy. Także to aluminium, które jest, można powiedzieć, nośnikiem szkła, spowoduje później, że ten budynek nabierze życia. Jak już tutaj przyjdą najemcy, jak już tutaj przyjdą użytkownicy, także to jest idealne tło do tego, żeby to wszystko żyło swoim życiem w przyszłości. Aluprof on żyje po prostu rozwojem miast i jest, no, jako system jest, można powiedzieć, centrum i miastotwórczy. Także samo miasto Wrocław jest dla Aluprofu po prostu środowiskiem naturalnym, tak bym to powiedział. Zieleń, rekreacja, wypoczynek.